all I expect, cause they watch TV in the Lex, they know. Cause bitches interest. Miło, wzajemnie. Ja. Kurde, rzeczywiście wy macie taki warsztat po prostu To jest to zaadaptowane w ogóle z jakiegoś tutaj robili wcześniej recykling pojazdów, ale to z 20 lat temu, nie? Czyli dziupla. Dziuple. Dziuple. Ale się robi, no 20 parę słów tutaj pękło, więc... Ja chcę się k***a usiąść od razu. Jest k***a kiera po lewej. Nie no, właśnie posadziłem pierwszy raz dupsko w Suprze, która ma kierownicę po lewej stronie i to nie pierwszy raz w tej Suprze, tylko pierwszy raz w życiu w Suprze, która ma kierę po lewej stronie. Ja pierdolę, ten zegar HKS-a w ogóle, jaka anomalia, 360 km na godzinę. To jest taki old school w ogóle, latać wysioty, widać to? Patrzcie na fotele. Tu. A co jest z dywanikami? Weź zaświeć na dywaniki mi tutaj. O pierdol... Szczegóły się liczą, tak? Dywaniki HKS-a, kurwa, to jest Szybcy i Wściekli, kurwa. Gdzie my jesteśmy? Szybcy i Wściekli Radomsko Drift, kurwa. Drift. What do you mean, drift? Feli wam teraz nie chcę pokazywać jeszcze na dobry początek, ale ja już je widzę i... Dobra fela, co? No szczerze przyznam, że nie widziałem jeszcze. Takiej Wcześniej. feli, nie? Takiej feli jeszcze nie widziałem. Dlatego tak z ciekawości pytam, jaki dalej plan jest. To będzie całe auto z karbonu, tak jakby. Gruby zrobione, projekt. nie? No i już mnie zaczyna kusić, żeby jednak Supra miała to serducho, coś się należy, czyli zakuć to i takie 8,5 stówki, Tak nie? jest. To jest takie minimum, no. To jest takie minimum! Radomsko Drift, 8,5 stówki, to jest takie minimum. W ogóle jaki ty masz podjazd, w ogóle kurwa wjeżdżasz przez bramę, a tam Skyline, Supra. Pozory mylą, no. Mogę to pokazać na filmie? Pewnie, nie? Kurwa chodźcie, bo to jest niewiarygodne, nie? Patrzcie to. Wjeżdżasz sobie przez bramę taką, jak tam widać ją na końcu w ogóle? No widać, no. I patrzcie tu, patrzcie kurwa to. To są oryginalne felgi NK zakopane w sianie do połowy. Czajcie to? A to ma motor? Airbag normalnie tutaj wisi. I to z Turbo Borga. Nie żadnym Chińczykiem. I to ma normalnie airbaga. Tak, no tutaj jest jakieś 650 mniej więcej. Świeża robota w ogóle. To jest robota... No my tu mamy zadanie jakby poszerzyć go z oryginalnym poszyciem do GTR-a, tak? Także no taka współpraca. Patrzcie to, chodźcie tu do tyłu. A, nie ma dupy. Nie ma tych najbardziej charakterystycznych świateł, ale tu ma kurwa tubę jak w Suprze. Spoiler w ogóle też rzadko spotykana rzecz. Strasznie mi się nie podoba. Oryginalny. No wiem, ale jakby tak nosi znamie czasu 2004. Tak, tak. Przechodzicie dalej sobie od Skya i patrzcie to. Ja pierdolę, co za abstrakcja, w ogóle w trawie se stoi Supra. Tu, kurwa. Kiera też z prawej będzie z lewej, tak? Tak, dokładnie. I stoi kolejna Supra, nie? Tak. Znalazłeś też No, zegary obowiązek. w ogóle do HKS-a. Tak. Te zegary to jest jakaś abstrakcja cenowa, ile ja za to abstrakcja, zapłaciłem. tak. Ile No, one kosztowały? 9 9 tysięcy? tysięcy złotych, tak. Sam się z siebie śmieję. Ale w ogóle dostać takie zegary to jest cud. Z tego co wiem, to wyszło kilka sztuk na świat. Ja Więc- Masz, wjeżdżasz w ogóle na podwórko takie w miejscowości Radomsko, tylko nie kradnijcie. I wjeżdżasz przez bramę i ci się pokazuje takie coś, a za dnia chłopy tu klepią Suprę. To wygląda Lat jakbyście 90. zawinęli tą Suprę gdzieś z jakiegoś parkingu, zwieźli ją tu i rozbierali ją na części. Patrzcie jak ona tu pasuje. Weź to pakuj. Jakbyśmy kurwa zabierali Fiata. Weź to pakuj, to wygląda jakbyśmy zabierali Fiata. No, nie sposób się nie zgodzić, ale gość to encyklopedia Supry. Załatwił tyle takich części, które są absolutnym świętym gralem, jak na przykład, no właśnie te zegary HKS, czy masa plasticzków, których nikt nigdy do Supry z kierą po lewej nie chce sprzedawać. W samej tej, w cudzysłowie stodole, przełożył 28 Supr. Co w ogóle za sytuacja? Ja mam tam sprany łeb, normalnie mam sprany łeb. Wracając, to najważniejsze, że jest to, o co było tyle zachodu. Jest kiera z lewej i jak mawiał klasyk, mogę powiedzieć i ja. Czuć pieniądz, kurwa, nie? Ostatnie tygodnie Supra stała w miejscu, w którym zostawiłem worek pieniędzy, ale w sumie jakoś bardzo tego nie będzie widać. W CK Customs. Ogólnie sytuacja wygląda tak, że stała przez ostatnie tygodnie w CK ze względu na to, że były jakieś tam wycieki olejowe, ze względu na to, że chciałem zrobić rewizję tego wszystkiego, co się tam dzieje i ze względu na to, moi kochani, że sprzęgło w starej Suprze się
poddało po tym, jak ostatnio samo sprzęgło. Jako ciekawostka powiem wam, do starej Supry to wydatek. Nie żyć na Suprę. Ja pierdolę, czemu ja to powiedziałem? To wydatek, nie żydatek. To wydatek rzędu 10 000 złotych. Oprócz tego, moi kochani, w Suprze również zupełnie nowa wiązka elektryczna. Stara była zdrutowana. W związku z tym postanowiłem wsadzić zupełnie nową od samego zera. Za tymi drzwiami stoi MK4, a ja w tym momencie przeprowadzę was po tym, co z MK4 zostało zrobione. Mało tego wszystkiego, wszystko w tym materiale, moi kochani, z MK4 zrobimy. Mało tego wszystkiego, jeszcze MK4 pojeździmy. Zaczynamy więc to, co dotyczy starej Supry. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like I'm Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when Na pierwszy rzut oka, w związku z tym, co stało się z Suprą za moimi plecami, to wiele się nie stało, ale to tylko i wyłącznie na pierwszy rzut oka. I moi kochani, zaczniemy sobie od podniesienia maski, ze względu na to, że w ostatniej części tego filmu zapowiedziałem, że chciałbym ją uzbroić w bardzo dużą ilość karbonu, a jeżeli będzie to wykonalne, możliwe i ktoś u nas w kraju się tego podejmie, to chciałbym całą Suprę przez zimę z karbonu właśnie wykonać. Pod maską 2JZ-cik, pod maską zaczyna się nam już pojawiać karbon, ale tego karbonu jeszcze tutaj nie jest wszystko, co zaplanowałem. Rura dolotowa wykonana z karbonu, osłona Visco, również duży, bardzo ciężki element wykonany z karbonu. Zobaczcie, że nawet odma olejowa, moi kochani, jest wykonana z karbonu. 2JZ-cik, który będzie uzbrojony w karbon, naprawdę będzie cieszył oko. Na chwilę obecną jeszcze stara maska. Chodźcie dalej. Mamy również karbonowe błotniki i teraz tak, mamy, moi kochani, nową maskę, która również cała wykonana z karbonu. Stop, klatka. Zapomniałem sobie dopowiedzieć, a to rzecz fajna i rzadko spotykana. Maska również od strony silnika jest wykonana w jodełkę z włókna. Teraz zrobiłbym to o tak. I patrzcie. Maska, która kształtem odbita od oryginalnej maski Supry, dołożone tylko i wyłącznie również karbonowe wyloty powietrza. W momencie, kiedy ściągniemy tamtą zmęczoną już co nieco maskę, założymy tą, do tego wypolerujemy błotniki, no to będzie nam to po prostu wszystko do siebie bardzo pasować i będzie nam to wszystko do siebie siedzieć. Co jeszcze z karbonu, z rzeczy nietypowych, będzie tutaj, moi kochani, siedzieć. Chodźcie tam. Kumacie to? To jest, moi kochani, karbonowy rand felgi. W połączeniu ze złotym dekielkiem, w połączeniu ze złotymi śrubami, które bardzo kontrastują, czarny połysk wewnątrz. To jest jeszcze nic. Przednia rolka rzeczywiście robi fajne wrażenie. Na chwilę obecną jest nieco schowana. Będziemy dzisiaj tutaj oczywiście zakładać dystans 3 cm, aby nam to ładnie wypełniło ten błotnik, który jest troszeczkę szerszy od oryginalnego. Ale patrzcie na tylną. Rzucisz mi tylko szmatkę? Jakąś, gdzie mogę przeczyć kurz? Pomogę się szmatką, a mianowicie tu już jest duży rand wykonany z karbonu. Kurwa mać, moi kochani, producent tych felg, ten komplet, który siada tutaj na starą Suprę, to jest pierwszy komplet, jaki producent wysłał do Europy. Rozumiecie to, moi kochani? Felga bardzo lekka, piękna rolka wykonana z karbonu będzie siedzieć do pozostałych karbonowych elementów, które tutaj, moi kochani, na tej Suprze się pojawią. Do tego wszystkiego za moment zmienimy opony, ze względu na to, że chodźcie tutaj. Zobaczcie, że na chwilę obecną nie ma żadnego naciągu, zrobił nam się taki balon, opona jest minimalnie za szeroka. W związku z tym kupiłem już opony nieco węższe, żeby nam się tutaj chociaż minimalny naciąg zrobił i żeby wyglądało to po prostu jeszcze ładniej. Chodźcie dalej, bo to nie koniec gadki na temat karbonu. Zobaczcie, karbonowe progi. Zobaczcie, moi kochani, to nie jest żadna naklejka. Ja tutaj pod palcem totalnie nic nie czuję. To jest polakierowany karbon, a następnie 4, albo i nawet w niektórych miejscach 5 warstwami lakieru bezbarwnego został polakierowany i teraz ja pod palcem tego napisu Supra w żaden sposób nie czuję. On zostanie tam na stałe. Oprócz tego, moi kochani, również karbonowe, customowo wykonane lusterka. Bardzo ładnie wyglądają, bardzo się świecą i bardzo będą do tego wszystkiego pasować. Pod maską to nie jest koniec karbonu. Zobaczcie też, jak ładnie połączona jest tutaj czerń na tej uszczelce z karbonem, który sobie tutaj takim fejdem przechodzi. To jest skrzynka bezpieczników, która siądzie sobie pod maseczką. I oprócz tego 2 karbonowe rozpórki, które dodatkowo na cence mają wykonane tutaj nowiutkie mocowania.
i które będą nam siedzieć jedna z tyłu, druga z przodu. Mamy tutaj jeszcze jeden elemencik karbonowy, który sobie zamówiłem. On jest do wykorzystania w przyszłości, ze względu na to, że na chwilę obecną nie pasuje on na nasze dekle zaworowe, natomiast jest to osłona cewek, która również pod spodem ma wylakierowane napisy razem z logotypem Toyoty. Natomiast ona siądzie nam w przyszłości ze względu na to, że ja jeszcze mam plany dotyczące Supry i mam plany na to, żeby pod maską jeszcze troszeczkę więcej się działo. Oprócz tego mamy również karbonową klapę bagażnika, którą będziemy polerować i oprócz tego mamy również, moi kochani, karbonowy spoiler, który zachodzi nam tutaj aż do samego końca. Zobaczcie na te oto piękne, przyciemnione lampy. Wielka tuba wysunięta do boku, jakby karbonu było mało, to mamy również karbonowy dyfuzor tylny. W momencie, kiedy my to wszystko dzisiaj dla Was wypolerujemy, wyczyścimy, założymy, skompletujemy, wyczyścimy Suprę również w środku, później, niespodzianeczka, a następnie na hamownię, a następnie tym pojeździć, to myślę, że to jest materiał godny tego, żebyś się teraz wygodnie rozsiadł i wiedział, że to, co jeszcze zobaczysz w tym filmie, naprawdę Ci się spodoba. Przy aucie lista rzeczy do zrobienia zaczyna się przy suficie, kończy przy podłodze. Historię zaczniemy sobie pod maską. Schodzi listwa paliwowa, a zaraz za nią wyciągamy kolektor z sący. Ściągamy rurę dolotową, wszystko do polerowania. Kolektor musi się świecić w pakiecie do górnej części chłodnicy, którą widać w momencie, kiedy otwieramy maskę. Wszystko nabiera zajebistego, świeżego luku, rura dolotowa po polerce również wraca na swoje miejsce. Dobrze chłopaki robią, dobrze robią. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Tutaj tu dokręcimy, nie? O ty kurwa. A ty dokąd kurwa? Znaczy w ogóle to złożyłem ten motor, nie? Ostatnio składałem właśnie, panewy robiłem od nowa, cały dół złożyłem. Kurwa, górę też my robiłem rewizję, wiesz? To teraz tutaj, Damian, wiesz, pamiętasz ile Niuta cię uczyłem? Tak, pamiętam. Żebyś nie przegiął, tak? Dobrze. Nie w tej kolejności, zacznij od tamtej. Aha. No, okay. Pamiętasz, mówiłem ci. Po przekątnej, tak? Przekątno-poprzecznej, tak żeby zwrotnie wróciła ta śruba, rozumiesz? Aha. No. I żebyś kurwa pamiętał na przyszłość, bo nie będę w kółko gadał tego samego. W międzyczasie miało miejsce zdjęcie kół, pneumat, szybkie ruchy. Felgi pakujemy do X3, kierunek wulkanizacja. A tam jest dostawa. A opony wprost ze sklepu opon, ten oto przystojniak, jegomość. To jest człowiek niedźwiedź. I przywiózł, moi kochani, nie byle czym, gdyż, Jezu, jakie to jest kurwa piękne, nie? Zrób ten kadr stamtąd. Fajne? No tylko kapelusz jeszcze i słoma taka. To kiedy indziej. Patrz to, do czasu zaczęcia projektu do tego nam służy ten skór, nie? Normalnie opony od sklepu opon, patrzcie to. Stojaczki R888R z jedynego prawilnego źródła, pokaż tu. O, tu. Ja pierdolę, jakie to jest piękne, nie? Że taki zardzewiały, stary pick-up z tą właśnie paką, jak sama nazwa wskazuje, przywozi opony do starej Supry na grzbiecie. Zajebiście. 5 minutes later. Chłopaki wymienili oponę na 1 cm węższą. Zeszliśmy z 2,75 na 2,65. Zobaczcie, że zaczął nam się pojawiać tutaj taki spadzik i to jest ten efekt, który chcieliśmy uzyskać, żeby ta opona nie była taka nabalonowiona. O. Ładujemy wszystkie i wracamy. Pick-up docelowo ma służyć do szmacenia opon w tempie ekspresowym, więc niech się już przyzwyczaja. Na powrocie gaz się zablokował. Jak wiecie, takie przypadki chodzą po ludziach. I do tego wszystkiego guma spłonęła. Jakimś cudem. Totalnie tego nie rozumiem. Dziwne. Po powrocie na garaż wyjechały też fotele z wewnątrz. W celu po prostu wysprzątania środka na igiełkę. W środku oczywiście największą zmianą jest to, że w końcu siedzimy po dobrej stronie. No już nie po prawej, tylko po lewej. Kosztowało to całkiem sporo czasu, zachodu i nie ma co się oszukiwać, również pieniędzy. Ze względu na to, że środek chciałem też odświeżyć pod kątem foteli, są to fotele z Lancera Evo 10. Przez wielu ludzi, którzy w motorsporcie zjedli już zęby, uznawane za najwygodniejsze seryjne fotele kubełkowe, które mają przy tym właściwości bocznego trzymania. I rzeczywiście muszę się z tym zgodzić, ze względu na to, że w tym fotelu naprawdę bardzo wygodnie się siada i ten fotel naprawdę bardzo fajnie wygląda. Recaro, ze względu na to, że to właśnie ta firma wykonuje te fotele do Lancerów Evo. Supra dołożone przez nas, do tego wszystkiego czarna Alcantara w połączeniu dwóch różnych odcieni, a na dodatek, moi kochani, tutaj jeszcze biała nić, która ma nam pasować do karoserii tej właśnie Supry. Środek obszyty w Java Design, czyli w tej samej firmie, w której ja obszywałem środek do 352JZ. Jeżeli ktoś z Was chce coś zmienić wewnątrz swojego samochodu, to zapraszam Was do chłopaków i nie jest to w sumie żadna współpraca, ze względu na to, że po prostu takie fotele
u nich zamówiłem, ale uważam, że to firma godna polecenia, także jeżeli chcecie, to sobie sprawdzajcie. My lecimy dalej. Zabawy ciąg dalszy. Superka już blisko pół roku stała, kurzyła się cała. Wcześniej też raczej nikt tam nie zaglądał. Nic dziwnego, no bo w sumie na co dzień to raczej nikt tam nie zagląda. Zdjęte koła, ale my skorzystamy. Cały nagar, kurz i syf z elementów zawiasu ściągniemy sobie ciężką chemią. Wieczór nastał, na zakończenie tego dnia trzeba Superkę ładnie wymyć pod polerowanie. Macie teraz fragment prawie jak z obowiązkowej już myjni, no tylko że z garażu. Ale Supra tak zbryzgana pianą, Jezus Maria, sztos. To chyba przez ten taki JDM-owy look, to co teraz widzicie, to jest piękne. Czyściutka, elegancka, więc moment i wlatują węglowe progi. Piękny smaczek, zwykły parch plastikowy wymieniony na listwę z lakierowanym napisem. Złoto. Finał to polerowanie elementów karbonowych. Błotniki teraz świecą się jak nowe. Tak samo tylna klapa i tylne lampy. Niby to drobiazgi, ale tak odświeżają Superkę, że naprawdę warto. Tymczasem godzina 23. Kończymy, bo jutro też jest dzień. Dzisiaj też jest dzień i to nie byle jaki dzień, ze względu na to, że zaczynamy go od wymiany maski. Zobaczcie, że stara maska została zdjęta i teraz chcę wam pokazać różnicę. Nie wiem, czy ją będzie widać za pośrednictwem filmiku, natomiast zobaczcie, to jest stara maska. Ona ma oprócz tego, że oczywiście zupełnie inne wloty i wyloty powietrza, no to jest po prostu już zmęczona. Po pierwsze od światła słonecznego, po drugie od temperatury, która pod nią panuje. No i po prostu maska jest taka zżółknięta, zzieleniała, to wszystko jest już takie po prostu zmęczone i nie pasowało do błotników i nowych elementów karbonowych. I dla porównania tutaj macie nową maskę. Oczywiście tutaj są zupełnie przerobione te wyloty, moim zdaniem te wyglądają dużo fajniej, zwłaszcza, że też są karbonowe, a nie z siatki. Do tego wszystkiego ułożona w jodełkę. No i do tego wszystkiego, moi kochani, jest już pięknie ta czerń wydobyta, głęboka, taka bardzo ładnie wygląda. No i przede wszystkim pasuje do tego, co do tego samochodu zostało wrzucone na świeżo. W związku z tym możemy przejść do montażu. No i teraz będziemy mieli pełen komplet. Ale dojebana jest jak bus do lichenia. Ja pierdolę, jakiś spasik w ogóle, nie? Kurwa. To jest zajebisty myk, zobaczcie, że tu idzie jodełka. Widać tą jodełkę, nie? I teraz patrzcie to, na łączeniu błotnika z maską też jest jodełka. Idealnie jest połączona. Powiem wam, że teraz, kiedy ten samochód jest już praktycznie w 100% gotowy. O, czekajcie, teraz dopiero jest. O, w 100% gotowy. Bardzo chciałbym go już pokazać światu, ze względu na to, że dzisiaj jest piękna, słoneczna sobota, kiedy my to nagrywamy. I kurde, ten samochód w promieniach słonecznych na drodze prezentowałby się wykurwiście. Ale jest jeden zasadniczy, dość spory problem, a mianowicie jak podniesiemy maskę, to można zauważyć, że nie ma tutaj przepustnicy. Samochód nie jest w ogóle jeszcze wystrojony. Ale niewystrojonym samochodem bez przepustnicy da się jeździć. Wbrew pozorom. Tylko że nie jest to tak oczywiste. No i nie odbywa się to na własnych kołach, tylko odbywa się to na kołach przyczepy. A w związku z tym, że stoi u nas F150, no to postanowiliśmy przerobić tylnego haka, żeby on był wywinięty do góry, ze względu na to, że na dół był wywinięty po prostu zbyt blisko asfaltu i nie dało się przypiąć naczepy. Przypięliśmy do tego taką oto lawetę i w tym momencie za pomocą wyciągarki wciągniemy Superkę, która czai się o tam, tutaj i moi kochani, ciągnąc za tym oto Fordem, wyjeżdżamy na Kraków. Jak to będzie wyglądać? Nie wiem, lecz się domyślam. A właściwie to już zaczynam widzieć, a nie się domyślać. Jezus Maria, Kyrie eleison, wola Boga. Normalnie Fordziak zabiera za siebie starą Suprę. Jaka japońsko-amerykańska kolaboracja tu w ogóle ma miejsce. Wiesz, że właśnie siedziałeś w starej Suprze? Wiem właśnie. I to jest nagranie na pamiątkę. Wiesz, stary, ile ludzi marzy o tym, żeby siąść po lewej stronie za kierownicą w starej Suprze? Na pewno dużo. Wrzucam na Insta szybkie info dla czujnych, że wyjeżdżamy na Kraków, jeśli chcą zobaczyć ten zestaw. Więc śledzić się, no myślę, że opłaca. No i zgodnie z zapowiedzią, tak się dzieje. Jezus, o Jezus, jak to wygląda. No stress, no biggie. Baby, I'm just too jiggy.
know I brought that with me. Case they get too iffy. Baby, don't stress, don't sweat it. Put it all on my baby. Know how I'm coming, and they know what we hate. Run around through that left side, low end. All of mine need more wins. If you got beef, don't come out, cause my young hitter might go in. Uptown GN, working all through my weekend. Hoping these don't show out, cause all of my hitters too. Gdzie ja jestem? Auto mi uciekło. Businesses ain't about no play. Start some businesses. Show the you thought it was, they better know it's not that. Talking all that online, they knowing that it's not fake. Sliding through my hood, I make maneuvers like a Uber, baby. Got a 10-year plan, these. I jak to zwraca uwagę ludzi? Pierw każdy cieszy michę do 40-letniego Amerykańca, zmęczonego, pordzewiałego, dzielnego złomka, a następnie cios, szok, niedowierzanie wszystkich fanów motoryzacji. Tak jest, to jest Supra. To niemożliwe, żeby takie rzeczy uczciwie robić. Wyjaśnijmy to więc. Pan jest z produkcji Ciżemek! Nie ma chuja, że uczciwie na to zarobiliście. To albo tata jest zarobiony, albo Ciżemki są robione. Jadek robił ciżemki tego kolegi właśnie. A na czym to największe pieniądze są w tym ciżemkowym biznesie? Na produkcji i na sprzedaży. Czyli eksport. Dokładnie. To nic dziwnego, że pan Suprę ma na grzbiecie. Eksport na cały świat. Jerozolima głównie? Też. No i tak, życzę zarówno sobie, jak i wam, aby więcej motoryzacyjnych świrów wyjeżdżało takimi zestawami na polskie drogi i aby takimi akcjami wywoływać jeszcze więcej uśmiechów na dziobach przypadkowych przechodniów. Bardzo mi miło, że mogłem to dla was nagrać. Bardzo mi miło, jeśli wam się takie akcje podobają. Ściągamy Suprę z lawety, wpychamy ją na halę. Nie ma co się tutaj jakoś skupiać i przeciągać na temacie montażu przepustnicy. Zasadniczo to jest jedno wielkie kręcenie śrubek i kabelków. Ale gdzie my jesteśmy? Co my robimy? I jak to tak? Stroić mamy? A gdzie w tym wszystkim jest hamownia? Hamownia to, moi kochani, ten klocek. Wiem, że to coś zupełnie nowego na tym kanale, ale bardzo mnie to cieszy, ze względu na to, że na hamowni byliśmy tutaj już pewnie dziesiątki razy, zawsze przyjeżdżamy na rolki, dosłownie rolki, przypinamy samochód za pomocą pasów, no i go hamujemy. Tutaj dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Bardzo nowoczesna, bardzo dokładna, bardzo rzadko w Polsce spotykana hamownia hubowa. My znajdujemy się, moi kochani, w siedzibie firmy EcoMaster, gdzie taka właśnie hamownia się znajduje. Dzisiaj tutaj zostanie zdjęte koło i prosto w piastę ta hamownia zostanie zamontowana za pomocą takiego oto talerza bezpośrednio z pominięciem, moi kochani, kół. Jesteśmy przy ciekawostkach, to mam dla was coś bardzo interesującego, coś fajnego, coś myślę, że niespotykanego. Pamiętacie, jak realizowaliśmy odcinek z budowy nowej Toyoty Supry? Zamieniłem się tam wtedy w profesora Labudę i powiedziałem wam troszeczkę na temat paliwa. Na co będziemy dzisiaj rozpierdalać pieniądze? Na paliwo. Jeżeli chcecie zobaczyć cały wykład, no to zapraszam was po skończeniu tego materiału do odcinka z budowy nowej Supry, a teraz mam dla was coś równie interesującego. Skoro policzyliśmy już paliwo, kiedyś tam pewnie jeszcze policzymy powietrze, to policzmy jeszcze iskrę. Moi kochani, to w tej ciekawostce jest bardzo istotne. Silnik 2JZ kręci się standardowo do około 7200 obrotów. Wybuch na każdym z cylindrów następuje jeden raz na 2 obroty tego silnika, więc dzielimy sobie na 2. Mamy 3600 wybuchów na 1 minutę w jednym cylindrze. No ale 2JZ 3-cylindrowy, cylindrów oczywiście 6. W związku z tym 3600 wybuchów mnożymy przez 6 cylindrów. 21 600. 21 600 razy w silniku 2JZ, kiedy on leci na odcince, na przykład w drifcie, przez minutę następuje wybuch. 21 600 razy. Myślę, że ciekawostka naprawdę bardzo fajna, łatwa, przyjemna, no i myślę, że obrazująca to, co te motory są w stanie wytrzymać. Nam za bramą zrobiło się już ciemno, a to informacja bardzo dobra. Mam pewne domysły, że będzie jebało ogniem. Sprawdźmy to. Ile kosztuje taka hamownia? Taka hamownia kosztuje około 65 000 euro. Ile taka kosztuje, jak chcesz na 4 buty pędzić? Na 4 buty taka hamownia to jest około 170 000 euro. 170 000 euro.
To dużo pieniędzy. To jest całkiem sporo. Pali na strzała! Kurwa mordy, dziś jest tak zimno, że aż musiałem przywdziać zimową kurtkę już. Natomiast za moment zaczyna się pierwszy pomiar Supry. Ja estymuję w okolicach 550 koni, w okolicach 550, może 600 niutka. To by było fajnie. Czy tak będzie, czy nie? Zaraz się dowiemy. Jakby miało zapierdalać. Zobaczmy, czy kisiel skończył, dowiedzmy się, jaka wyszła moc. Działa? Działa. Powiem Ci, że chodzi silnik pięknie. Mamy duży zapas na turbinie. Zakończyliśmy pomiar na... zgadnij ile. 590 koni, O kurde, no. 641 Nm. O kurde. Jest to duży problem, bo dużo. to jest duży Dużo za problem, dużo. bo ten silnik tak naprawdę nie jest krótki. Taki newton standardowy dla tego motoru to jest około 600 N, żeby było bezpiecznie. Teraz mamy Dobra. 600. Inaczej korba może po prostu wyeksmitować. Tak. Wiesz co, ja Kamil zrobię jeszcze tutaj jeden pomiar, spróbuję to przyciąć troszeczkę, żeby Dobra, było bezpiecznie. to ty sobie zmniejsz tak w okolicy 600 N, a dla mnie to jest tylko i wyłącznie pretekst do tego, aby w zimie po prostu to zakuć, napierdolić tu towaru na 1000 koni. No dobrze, Słuchaj, to w takim co? razie wyszło nam troszeczkę więcej, schodzisz z doładowaniem, z ilością powietrza i mamy bezpieczną furę, tak? Robimy ALS? Kurwa, pytasz dzika czy stramlesie, no co mamy robić? Jedziemy. Supra, bialutka z taką ilością karbonu, nakurwiająca z tej oto tuby, tutaj, metrowym płomieniem. To jest mój mokry sen z dzieciństwa i to się za moment stanie, nie? Dobra, z pierwszych rzeczy istotnych zajmijmy się odcinką. Mam zrobioną odcinkę. Dobra, to ja idę tylko zgaszę światło, bo to będzie k***a dobre. O! Patrz na nią! Dajmy coś koło wydechu, kurwa! Nic się nie stało. To wygląda, jakby było urodzone do tej funkcji. Patrzcie, kurwa. Co ty Patrzcie to. To było odcięcie, teraz ALS. Dobra? Proszę bardzo. Do poprawy. Za mało na Za mało. Wielce, które tutaj stoi, wykryło zderzenie i pyta, czy ma kurwa zgłosić szkodę i wypadek, jak pierdolę za LS-a. To jest taki czujnik tego, czy to jest dobrze zrobione, nie? Jak napierdala, że jest zderzenie, to znaczy, że LS działa tak jak trzeba, nie? Dobra, jeszcze 25% zajebistości, tak żeby auto na działce obok wykryło zderzenie i jest okej. Tu weźmiemy trochę. Nie spodziewałem się tego, wziął mnie z zaskoczenia. Pewnie myślał, żeśmy już wyszli, a ja kamerę chciałem przestawić. Kurwa, chłopie, ja już mam lęk stania z tyłu tego samochodu, do chuj. Dobra, kisiel gotowe, zajebiście.
Dobra, koniec tej jakże dziecinnej, ale równie satysfakcjonującej w tym wszystkim zabawy. Ściągnęliśmy auto z rolek, zawieźliśmy je na garaż. Następnego dnia będzie się sporo działo, no i stawiam, że będzie to content, który mocno was interesuje. Jest on związany z jednym z was, mordki. Ten fragment filmu poświęcony jest jednemu z moich widzów. Ziomal czeka blisko 200 dni na TikToku codziennie, na tych samych światłach, aż podjadę pod niego Suprą MK4. Zaczął 18 maja, mamy koniec listopada. Bez widzów ten kanał kurwa nie istnieje. Sprawa jest prosta, znajduję gościa na Instagramie, piszę do niego, on odpisuje, nie wierzy. Małolacik się poryczał. Aby go uspokoić, że ja, to ja, naprawdę ja, dzwonię do niego na kamerce. Pana, Grażyna jest. Nie no, mordo, jak pisałeś z kontem, które ma weryfikację, to już było pewne, że to ja, no. Raczej nikt się pode mnie nie podszywa na moim koncie. Umawiamy się na spontanie, bez zbędnego macania. Bądź o 11 w Krakowie, mam dla ciebie niespodziankę. Siema, Małula. Siema. Witam bardzo serdecznie. Siema. Siemano. Siema kawa. Super, nim ale jest niuch. Dawaj do fury, jedziemy. Supra jest już w naczepie, więc jej teraz nie zobaczysz. Chwilę będziemy jechać, ale warto. Młody nie wie, gdzie z nami leci. Wsiadł do fury, zadowolony. Supry nie widział. Schowaliśmy ją do naczepy. Ma być niespodzianka. 2 godziny drogi i meldujemy się na miejscu zrzutu. Chwilę jechaliśmy, rzeczywiście dość dłuższą chwilę, ale w związku z tym, co tutaj widzicie, warto było tutaj przyjechać, ze względu na to, że... No właśnie, młody, ty jeszcze nie wiesz, ale w naczepie jest Supra, to, że jest, wiesz, to, że nią pośmigamy, pewnie się domyślasz, ale ten placyk jest po to, żeby polatać bokiem i żebyś ty pośmigał. No właśnie. Czyli młody i jest i ona. Jakie to jest piękne. Ja pier... Jak wrażenia? Ja nie wierzę, naprawdę. Ja myślę, że to jest sen. O, jest strasznie zimno. Strasznie zimno. Wystarczyło dodać gazu na 20% i ona już leci bokiem. Niech się zagrzeje, zanim zaczniemy robić coś więcej. Ale my sobie całą tą piękną przygodę Supry, która w końcu działa i w końcu ma kierownicę z lewej strony, zaczniemy od przejazdu po drodze z młodym na prawym fotelu. A z tego, co widziałem na mapie, to kilka fajnych winkli się znajdzie.
co chciałeś? Tak. Ogólnie to piona, bo jesteś pierwszym widzem, który ze mną pojechał na jakiś wyjazd nagraniowy. Ale nie mówię, że ostatnim. Na powrocie z gór walczyliśmy z czasem, a właściwie z tym, że ciemno robi się już o godzinie 16. Fajna droga, fajne jest również podtrzymanie turbo, fajne szoty są z drona. No, tylko policja, ona jakby nie grała z nami w drużynie. Ktoś z mieszkańców zadzwonił, że strzelają. Poważnie mówię. Normalnie policjant mówi, że był telefon dotyczący strzałów oraz driftowania. Dobry dzień. Dobry dzień. Dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty. Nam telefonowali, że niech to puszcza dom, a driftuje autami. Zakończyło się mandatem, ale nas puścili. Bardzo spoko policjanci się trafili swoją drogą. Pozdrawiam. To, że kadr jak stoi któreś auto ze stajni z radiowozem, to jest już jakiś absolutny klasyk. Chyba kiedyś w ogóle ulepię intro tylko z tego. Przez zatrzymanie przegraliśmy jednak walkę z czasem. Totalny mrok. Plac, na który specjalnie jechaliśmy, żeby posmażyć bączki, żeby młody mógł się przejechać, jest całkowicie nieoświetlony. Myślę, że tak czy siak, Nikodem nie ma na co narzekać. To chyba dzień życia, a przynajmniej on tak twierdzi. Na powrocie został ojebany jeszcze taktyczny obiadek całą ekipą. Młody, słuchajcie, to jest poczciwa morda. Mówi, że on zupy nie zamawia, bo nie ma przy sobie tyle gotówki. Mówię, no dobra, widz to widz, lipy być nie może. Bankomat i wypłacam. Trzymaj mało lat. Ale stary, to jest 500. Raczej, a ile? Ale mi to głupio jest przyjmować. Dobra, zrobisz 50 pompek. Na dobicie jeszcze koszuleczka Illegala, taka pamiątkowa. No i szef ma za sobą to, na co tyle czekał. Pytania dotyczące tego, kiedy będzie MK4 na tym kanale pojawiają się już od wielu miesięcy i nic dziwnego, bo MK4 wiele miesięcy temu miała być gotowa. Ten fragment filmu poświęcony temu, abyśmy mogli sobie delikatnie podsumować w zwięzły sposób to, co zostało tutaj zrobione, zrealizowane, a może i żebym opowiedział wam o tym, co ja jeszcze w planach na temat MK4 w swojej głowie gdzieś tam rozpisałem. Moi kochani, skoro znajdujemy się z przodu, to tutaj sobie tą opowieść zaczniemy, albowiem tutaj nie trzeba było wiele zmieniać. To poprzedni właściciel zrobił naprawdę z gustem, smakiem. Założył tutaj ładny zderzak, ładny pakiet. Zderzak, który daje bardzo dużo powietrza do chłodnicy oraz do intercoolera, więc tutaj zmiana nie była wymagana. Jedyne, co mi tutaj z przodu nie siedziało, to maska, która miała bardzo dużo wlotów. No takich jak widzicie w tym momencie na przebitce, moim zdaniem to było nieestetyczne. Wymieniliśmy te standardowe wyloty na takie oto karbonowe i one działają. Skoro w tym momencie przykładam tutaj łapy i jest mi po prostu ciepło, znaczy, że odprowadzają powietrze w sposób należyty. Ja w tym momencie, no właśnie, to jest dość kluczowe. Otworzę lewe drzwi po to, aby podnieść maskę. Wcześniej maskę otwierało się z prawej strony, bo myślę, że do tego przejdziemy jeszcze za chwilę. W momencie, kiedy podnoszę tą machę, to ważnym elementem jest również to, ale o tym wam już opowiadałem, że spód tej maski również wykonany jest w wiodełkę. Bardzo estetycznie, bardzo fajnie, tak być moim zdaniem powinno. Turbo, Borg Warner, ale nie o tym, bo pod maską największe zmiany, jakie zaszły, to oczywiście dołożenie jeszcze więcej włókna węglowego, osłona Visco po kolei, rura dolotowa, odma olejowa, a następnie, moi kochani, skrzynka bezpieczników. Tutaj pod maską ja bym chciał docelowo, no myślę, że realnie 800-900, a może 1000 plus. Ale jeżeli tak, to przez zimę i dołożę wtedy pod maskę jeszcze więcej połysku, czyli takiego wypolerowanego aluminium i dołożę, moi kochani, jeszcze więcej karbonu, no i jeszcze więcej koksu, kurwa, dołożę, żeby miało pakę, nie? Czyli 1000 koni. Jak już jesteśmy przy karbonie, to oczywiście to wszystko zlewa się z błotnikami i przy karbonie jesteśmy również tutaj. Moi kochani, poprzedni właściciel założył tutaj złotą felgę, bardzo kontrowersyjną. Ona mocno polaryzowała. Połowa ludzi mówiła, że jest super, druga połowa, że totalnie to nie siedzi, że tylko one są tutaj do wymiany. Ja stwierdziłem, moi kochani, że chcę założyć tutaj naprawdę felgę, która jest godna tego, jaką legendą jest MK4 i założyłem felgi, które mają karbonowy rand, felgi skręcane, felgi, które w momencie, kiedy ten producent wysyłał je na Europę, zaznaczył nam, że to jest pierwszy komplet, który wysłał w ogóle tutaj na ten kontynent. Jeżeli rzeczywiście tak jest, no to jestem z tego dumny, jest to rzeczywiście powód do dumy, że taka rolka siedzi na takim legendarnym samochodzie, a jeżeli producent powiedział, że tego typu felgi z karbonowym rantem wysłał do Europy jako pierwszy, tylko żeby było nam miło, no to mu się udało, bo jest nam miło, nie? W momencie, kiedy przejdziemy sobie do boku, mamy również karbon na lusterkach. Te lusterka bardzo fajnie pasują tutaj w takim właśnie ciemnym
klimacie karbonowym. W momencie, kiedy otworzę drzwi, listwa również wykonana z karbonu, z dopiskiem Supra, no to jakby w efekcie końcowym jest bardzo fajny detal i bardzo fajnie, że ta zwykła, taka plastikowa listwa została stąd po prostu wyjebana. W momencie, kiedy znajdujemy się z tyłu furki, klapa bagażnika calusieńka wykonana z karbonu, spoiler również cały wykonany z karbonu i jak już jesteśmy przy włóknie, tu również dyfuzor tylny wykonany z karbonu. Tutaj z tyłu wiele zmian nie trzeba było wrzucać, poprzedni właściciel to również zrobił z bardzo fajnym gustem, w bardzo należytym smaku. Jedyne co musieliśmy poprawić, no to temat końcówki tylnej wydechu, która dotykała cały czas dyfuzora, była po prostu źle zamontowana, końcówka została przerobiona. Teraz z tej końcówki można na legalu napierdalać kilometrowe marchewy. Kiedy patrzymy na ten samochód z boku, to widzimy naprawdę legendarną Suprę, widzimy naprawdę legendarną bryłę i mnie ten samochód teraz, w momencie, kiedy kiera jest przełożona na lewą stronę, w momencie, kiedy CK trzymało ten samochód przez 2 tygodnie u siebie, żeby wszystko, co było bolączkami tego auta w temacie olejowym, w temacie wodnym i w temacie bezpieczeństwa silnika poprawić, teraz naprawdę będzie mnie to cieszyć na 101%, ze względu na to, że jakby, no tutaj pracy przy tym motorze rzeczywiście było sporo. Ewidentnie wychodzi na to, że jakby poprzedni właściciel po prostu kochał ten samochód, ale może budżet mu nie pozwalał na pewne rzeczy i my musieliśmy to po nim poprawić. A teraz to, co cieszy mnie najbardziej, was zapraszam z tej strony, a ja siądę sobie w końcu z tej należytej, lewej. W momencie, kiedy siadasz do MK4 z lewej strony i cieszy cię ta kierownica po lewej stronie, to naprawdę jest już spełnienie twoich absolutnych marzeń. Bo ja w momencie, kiedy pokazywałem wam to auto, mówiłem, kurde, ja już rozumiem, dlaczego MK4 jest takie kultowe. Kurde, rozumiem w tym wszystkim, dlaczego ten samochód się tak zajebiście prowadzi. Ale odbiera mi frajdę z posiadania to, że po pierwsze siedzę z prawej strony, a po drugie, że muszę lewą ręką zmieniać biegi. To po prostu było dla mnie takie odbierające jakiś procent frajdy posiadania Supry. Teraz, w momencie, kiedy siedzę tutaj na fotelach z Lancera Evo 10, czyli też naprawdę z gigantycznej legendy, obszytych specjalnie pod Suprę. W momencie, kiedy siedzę po właściwej stronie, w momencie, kiedy zamknę sobie te oto drzwi i w momencie, kiedy zabiorę tutaj taką naprawdę fajną, sportową pozycję za kierownicą, to jestem, moi kochani, w 100% zadowolony. Tutaj ogólnie nie zaszło wiele zmian, oprócz tego, że przerzuciliśmy się na lewą stronę i obszyliśmy tutaj wszystko ładnie, elegancko w środku. Dostać pewne plasticzki do LHD to jest jakiś absolutny kosmos. I teraz zobaczcie, na przykład wyciągnę sobie ten oto plasticzek, który został mi pożyczony z innej Supry LHD tylko i wyłącznie po to, żebym mógł sobie go wydrukować w 3D i w momencie, kiedy go wydrukuję, to ten będę musiał oddać, a swój będę mógł po prostu tutaj wsadzić. I takich plasticzków jeszcze z 2-3 sztuk dosłownie brakuje. Na przykład tutaj mam taką oto dziurę, która jest pod światła awaryjne, ale no nie mieliśmy do LHD i tutaj brakuje mi jeszcze jednego takiego oto plasticzku przy wajsze do zaciągania hamulca ręcznego. Skrzynia 6-biegowa od 1 aż do 6 i naprzeciwko skrzyni biegów 2 takie oto dzyngle on i off. Lewy to jest, moi kochani, ALS delikatny, czyli taki, który po prostu delikatnie podtrzymuje działanie turbiny, bardzo taki soft dla silnika, oraz prawy, który jest absolutnym armagedonem. W momencie, kiedy ten przełączymy, włącza się takie podtrzymanie turbo, które po prostu napierdala takimi płomieniami. Po prostu to do tego samochodu pasuje. No myślę, że zresztą zdążyliście to zauważyć w tym materiale, a teraz widzicie na przebitkach, że to naprawdę dobrze siedzi. Kierownicy ja uznałem, że nie będę zmieniał na taką typową sportową kierę, że zostawiam tą oryginalną kierę Toyoty. No to po prostu wygląda tutaj bardzo ładnie, pasuje, nie psuje klimatu tego samochodu i pokazuje w 100%, że jest to samochód uliczny, a nie samochód z zastosowaniem na tor. Jedyne, co mi tutaj jeszcze chodzi po głowie, to żeby dołożyć hydrołapę, ze względu na to, że podczas takich manewrów, jakie widzieliście na tym filmie, byłoby o wiele łatwiej, o wiele pewniej, o wiele bardziej precyzyjnie z hydrołapą, ale wtedy właśnie troszeczkę zabilibyśmy ten duch auta, który jest samochodem na ulicę. Ale to jeszcze przemyślę podczas tego, jak będziemy ten samochód może pycić na te 800, 900 czy 1000 koni mechanicznych, a pod moją prawą łapą tutaj znajduje się butla z nitro, którą możemy sobie oczywiście zakręcić, odkręcić. To jest butla, która customowo została wykonana, moi kochani, nie żadnymi markerami, nie żadnym nadrukiem. To jest butla wykonana technologią aerografu, czyli tak jak za starych dobrych czasów pewnie widzieliście jakieś Harley'e albo właśnie jakieś takie choppery, które miały baki pomalowane aerografem, to jest dokładnie to. Ja bardzo lubię malować sobie customowo kaski aerografem i oprócz tego zauważyłem, że takim znakiem rozpoznawczym jest to, że moje butle z nitro, tak samo jest w Nuke'u, są właśnie takim rękodziełem dokończone. Każdy samochód ma oczywiście inną grafikę, a nad butlą, no to czego nie mogło tutaj zabraknąć również w środku, a mianowicie karbonowa rozpórka, która wcześniej była
stalowa. Ja w tym momencie mogę się zapiąć w takie półszelkowe pasy, które znowu nadają troszeczkę fajnego JDM-owego klimatu do tego auta, natomiast zobaczcie, że są na zwykłej takiej zapince jak standardowy pas. Myślę, że rozwiązanie bardzo fajne, taki półśrodek między tym, co można by było zapinać na tor, a tym, w czym bezpiecznie będzie można się poruszać na ulicy. No i teraz, kiedy ja siedzę tutaj z lewej strony, w końcu w 100% jestem zadowolony ze starej Supry, a właściwie jestem zadowolony z posiadania starej Supry. A w tym momencie dla Was wlatuje na sam koniec to, co pewnie wielu interesuje najbardziej, czyli jakie są koszta poprowadzenia takiej MK4. Lecimy. Zaczynamy. Zakup samochodu to było 190 000 złotych. Felgi 52 580. Karbony 18 450 złotych. Naprawy mechaniczne, przeróbki układu olejowego, wodnego oraz dolotowego 15 000 złotych. Nowa pompa paliwa 695. Sprzęgło 9700 złotych. Opony 1600 przód, 1600 tył, suma 3200. Dystanse przód 450. Szycie foteli 7130 zł. Przekładka, czyli cały ten pakiet, który prezentowałem Wam w poprzednim materiale, to było 80 000 zł. Natomiast już wtedy wspominałem, że jest wiele brakujących elementów i one złożyły się na 19 000 zł. Druki 3D brakujących plastików wewnątrz to był wydatek rzędu 2000 zł. Zegary, liczniki HKS, czyli absolutny święty graal do Supry MK4, 9000 zł kosztują takie liczniki. Butla Nitro, a raczej jej custom, 2500 zł. Robocizna dotycząca przekładki na lewą stronę, 20 000 zł. Prace detailingowe, suma 1200 zł. Nowa wiązka silnikowa plus strojenie samochodu, to było 12 000 zł. I transporty podczas realizacji całego projektu MK4, czyli lawety, to było łącznie 5000 zł. Suma 447 905 PLN-ów. No i tak, blisko 500 000, a jak się uprzemy, właściwie to lud się uprze, czyli wy, będziecie chcieli 1000 koni, to myślę, że licznik przekręci się gdzieś w okolice 600 000 cebulionów i to tak optymistycznie myśląc, biorąc pod uwagę kurs dolara. No, także tego mam nadzieję, że Grażyna tego nie słyszała. No i co, z przykrością kończę ten materiał, na który tylu z Was czekało. Jeśli dotrwałeś tutaj do samego końca, zostaw komentarz 1000 HP. Obowiązek. Jeśli będzie najebane tych komentarzy, to nie wiem skąd, ale nie wiem, wytargam złote dukaty i zrobię to. Będzie przynajmniej śmiesznie. Na koniec zostawiam Was z tym oto pięknym fragmentem pokazującym MK4. Wpyte to cieszy oko. Jezus Maria, co my tu robimy? A co my tu będziemy robić, jak M czy C będzie dla widza? Jak o tym myślę, to powiem Wam, że gęsią skórkę mam. 17 grudnia jest start, ale to będzie absolutny rozp***dol. Odmeldowuję. Piona. Pick up that phone.